Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale Topka PC. Dzisiaj na filmie zobaczycie ponownie mój komputer, który jestem zmuszony nieco przebudować. Komputer, który widzicie, na pewno już znacie. Widać tutaj jeszcze karty grafiki, której już nie mam. Te dwie rurki, które zaznaczyłem na filmie, bardzo utrudniają mi ostatnio życie. Custom, który wykonałem, czasami przeszkadza mi w montażu i demontażu karty graficznej. Wiem, że nieczęsto wymienia się kartę graficzną, ale u mnie niedawno karta graficzna pojechała do Filipa, a niedługo przyjdzie nowa karta graficzna i będzie na pewno problem. Dodatkowo pojawił się kolejny problem, który mnie znowu osłabił, ale później dodał nowych sił i determinacji. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jak widzicie, w moim układzie ponownie pojawił się osad i ponownie distro i inne elementy układu są do czyszczenia. Dlatego wiedząc, że czeka mnie ponowne czyszczenie układu i od nowa wykonanie rurek, bo stare także pokryły się mgłą, postanowiłem zmienić prowadzenie tych dwóch rurek, a w customie jest tak, że jak coś się ruszy, to za chwilę okazuje się, że trzeba zmienić wszystko. I tak właśnie stało się u mnie. Jak widzicie, przy takim komputerze można sprawdzić nawet wydolność własnych płuc. Trzeba się trochę pomęczyć, aby mniej więcej spuścić ciecz z układu. Jak widzicie, komputer leży w innej niż zwykle orientacji. Ogólnie po zmianach komputer będzie tak skonfigurowany. Zmieniłem ułożenie chłodnicy 360 mm i także zmienię ułożenie distro plate. A co za tym idzie, wszystkie rurki układu będą wygięte od nowa. Jako że czyszczenie distro plate mamy już za sobą, dlatego ten film będzie mocno przyspieszony, tak aby Was nie zanudzać tym samym materiałem. To już drugie rozebranie distro plate i jak na razie znosi to dzielnie. Nadal jest szczelność, uszczelki ok, plexi, z którego jest wykonane distro plate, także wszystko ok. Oczywiście pojawiły się lekkie rysy, ale niestety plexi jest bardzo podatny na zarysowania. Ciekawe, czy ktoś wykonał kiedyś takie distro ze szkła. Jak widzicie, pompę w tym distro możemy przykręcić w różnej orientacji i w ten sposób możemy nieco zarządzać przewodem, który przymocowany jest do pompy. Tutaj możecie zobaczyć moje pierwsze przymiarki jeszcze z użyciem starych rurek. Ustawiam wlot w chłodnicę na dole obudowy w odpowiednim miejscu względem distro plate, żeby później ułatwić sobie gięcie nowych rurek. Im mniej zakrętów, tym lepiej. Wentylatory z przodu obudowy są zamontowane na specjalnym panelu, który wchodzi dość głęboko do jej wnętrza. Z tego powodu musiałem sprawdzić, czy panel z wentylatorami nie będzie kolidował z rurkami wychodzącymi z distro plate. Oczywiście problem rozwiązałaby wersja lewostronna distro plate, ponieważ wtedy wszystkie wyjścia znajdowałyby się bliżej płyty głównej. Blok wodny procesora także musiałem ściągnąć i wyczyścić, więc od nowa musiałem nałożyć pastę termoprzewodzącą. Proces rozprowadzania pasty także przyspieszam i lecimy do następnej części filmu. Wcześniej używałem pasty Thermal Grizzly, teraz użyję właśnie tej. Przy okazji pracy nad blokiem wodnym procesora, po jego wyczyszczeniu, przeprowadziłem test szczelności za pomocą testera ciśnienia z użyciem powietrza. Niestety blok nie utrzymywał ciśnienia, w związku z tym ponownie go rozebrałem, sprawdziłem uszczelki oraz poprawność montażu wszystkich elementów. Jednak nie zauważyłem żadnych błędów. Postanowiłem więc przetestować blok wodny z użyciem cieczy. Wykorzystałem do tego tubowy rezerwuar Alpha Coola, który napełniłem płynem i połączyłem z blokiem za pomocą miękkich rurek, aby sprawdzić, jak będzie się zachowywał w praktyce. Jak widzicie, miękkie rurki są idealne do takich właśnie testów. Przez chwilę przemknęła mi nawet myśl, żeby cały układ w tym komputerze zbudować na bazie miękkich rurek. Tworzenie takich połączeń jest bardzo proste, szybkie i co ważne, szczelne. Niestety ich wygląd nie należy do najatrakcyjniejszych, choć to oczywiście kwestia gustu. Z pewnością jednak nie ma przy tym tyle zabawy i stresu, co przy gięciu twardych rurek. A uwierzcie mi, przy twardych rurkach można naprawdę się nieźle czasami wkurzyć. Ok, rezerwuar mamy już prawie pełny, więc zaczynamy test. Aby nie zalać elementów na płycie głównej, podłożyłem pod blok wodny procesora ręczniki papierowe. Pompę ustawiłem na maksymalne obroty, czyli 4500 obrotów na minutę, żeby uzyskać jak największy przepływ cieczy, a tym samym maksymalne ciśnienie w układzie. Na szczęście po około 15 minutach testu wszystko było w porządku. Ręcznik pozostał suchy, a wokół bloku wodnego nie zauważyłem żadnych śladów cieczy. Teraz poczekam, aż zamontuję twarde rurki i wtedy przeprowadzę test jeszcze raz. Dobrze, zaczynamy łączyć ze sobą poszczególne elementy customowego układu chłodzenia. Ponownie nie będę się zbyt długo rozwodził nad samym procesem gięcia rurek, zamiast tego postaram się pokazać Wam już gotowe elementy i ich montaż. Jak widzieliście wcześniej, odpowiednie dopasowanie położenia chłodnicy względem distro plate sprawiło, że pierwsze połączenia między chłodnicą a distro plate wychodzą pod kątem prostym. To dość istotne, zwłaszcza przy pomiarach i gięciu rurek.
Zaraz po montażu pierwszej rurki sprawdzę, jak będzie wyglądała kwestia odległości pomiędzy rurką a panelem, na którym będą zamocowane wentylatory na przednim panelu. Jak widzicie, jest dobrze, ale to już tylko kwestia milimetrów, więc niestety obecność przedniego panelu będzie mi utrudniała projektowanie układu customowego. Tym bardziej, że obecność tej jednej rurki zablokuje możliwość podłączenia się do innych portów, pozostałe rurki będą musiały przebiegać pod nią. Teraz przechodzimy do dolnej chłodnicy. Zamontowany jest tutaj czujnik temperatury, za pomocą którego będę monitorował temperaturę cieczy w układzie. Niestety moja płyta główna nie ma ani jednego złącza headera, do którego mógłbym podłączyć ten sensor. Cóż, szef bez butów chodzi. Po prostu nie chciałem już wydawać kolejnych pieniędzy na nową płytę główną i procesor, zwłaszcza że tego 16-rdzeniowego procesora jeszcze nawet w pełni nie wykorzystałem. Aby zamontować czujnik temperatury w tym położeniu, musiałem najpierw sprawdzić, w którym kierunku będzie przepływać ciecz. Wewnątrz czujnika znajduje się specjalny rotor, który musi być odpowiednio ustawiony, aby prawidłowo mierzyć przepływ. W poprzednim układzie ciecz płynęła w przeciwnym kierunku, dlatego musiałem rozkręcić czujnik i ustawić rotor we właściwej pozycji. Zobaczymy, czy w ten sposób ułożone chłodnice będzie łatwo odpowietrzyć. Szczególnie martwię się o tą na tyle o rozmiarze 420 mm, którą zamontowałem wyjściami do dołu. Jak widzicie, połączenia do chłodnic nie są szczególnie trudne, rurki są gięte pod kątem 90 stopni i później odpowiednio docinam po kawałku, tak aby trafić do złączki. Rurki, które widzicie na filmie, to rurki z Plexi o średnicy wewnętrznej 10 mm i zewnętrznej 12 mm. W porównaniu do rurek PETG są twardsze i trudniejsze w obróbce, ale za to oferują lepszą przeźroczystość. Obróbkę końcówek wykonuję za pomocą narzędzia PrimoChill RFB. Zanim jednak do niego przejdę, wyrównuję dociętą rurkę na papierze ściernym, żeby pozbyć się ostrych krawędzi. Po takim przygotowaniu narzędzie skrawające działa bardzo skutecznie. Teraz muszę poprowadzić rurkę z chłodnicy o rozmiarze 420 mm do DistroPlate, co nie jest takie proste. Wymaga ona kilku zagięć w różnych kierunkach. Aby sobie to nieco ułatwić, skorzystam ze złączki w formie kolanka, która pozwoli mi połączyć dwie rurki wygięte pod kątem 90 stopni. Teraz na filmie widzicie już, jak wykonałem takie właśnie połączenie. Teraz widzicie blok wodny po odłączeniu giętkich przewodów. Za chwilę usunę ręczniki papierowe i zobaczycie już kolejne połączenia. W tym momencie połączyłem ze sobą już chłodnicę i DistroPlate, a także połączyłem ze sobą porty na DistroPlate odpowiedzialne za kartę graficzną. To ta rurka właśnie wygięta w łuk. Zrobiłem tak, ponieważ miałem w planach kartę graficzną chłodzoną powietrzem. Jak widzicie, im więcej połączeń, tym coraz większy ścisk, a co za tym idzie, większa trudność przy projektowaniu i gięciu rurek. Na szczęście wcześniej kupiłem dość dużo złączek, które na pewno ułatwią mi połączenia. Na przykładzie tego połączenia pokażę Wam, jak bardzo złączki ułatwiły mi pracę. To konkretne połączenie jest dość wymagające, ponieważ port w bloku wodnym procesora jest lekko przesunięty względem portu w DistroPlate. Aby zapewnić szczelność, rurka musi być wsunięta do złączki idealnie prosto. Każde odchylenie może powodować nieszczelność. Przy tak niewielkich różnicach położenia trudno jest odpowiednio dogiąć rurkę, szczególnie biorąc pod uwagę obecność nakrętki złączki. Jak widzicie, jest możliwość wykonania takiego połączenia, ale raz, będzie to wyglądało źle, a dwa, rurka będzie wchodziła do złączki pod kątem, co może w dłuższym czasie spowodować nieszczelność i wyciek cieczy. Jak widzicie, samo przykręcenie złączki przy tak krzywym połączeniu już jest trudne. Przy takim połączeniu złączko nakrętki dokręca się bardzo ciężko i to już powinien być dla nas sygnał ostrzegawczy. Za chwilę zobaczycie, jak to samo połączenie wygląda z użyciem innych złączek. Do tego połączenia użyłem na bloku wodnym procesora złączki obrotowej z bocznym wyjściem, a na DistroPlate złączki z przesuniętym otworem, co pozwoliło lepiej dopasować przesunięcie względem bloku wodnego. Jak widzicie, do złączki na bloku wodnym procesora dokręciłem dodatkową złączkę załamaną pod kątem 90 stopni. Teraz kolej na ostatnie połączenie pomiędzy distro a blokiem wodnym procesora. Tutaj wykorzystam bardzo ciekawą złączkę, którą widzicie na filmie. Nie dość, że ma przesunięcie otworu, to jeszcze możemy zmienić położenie tego otworu. Jak widzicie albo nie widzicie, zrobiło się już bardzo ciasno, więc najlepiej byłoby mieć małe chińskie rączki. Po wkręceniu złączki na rurkę zobaczycie, jaką ciekawą złączką jest właśnie przed chwilą pokazana przeze mnie złączka. Nie dość, że jest złączką obrotową, to jak widzicie można zmienić jeszcze orientację otworu.
Tak czy inaczej, nawet po zastosowaniu tej złączki, połączenie nie jest bardzo łatwe, ale możliwe do wykonania. Za chwilę wykonam połączenie tych dwóch złączek ze sobą za pomocą wygiętej rurki. Teraz największą trudnością będzie włożenie ręki i zakręcenie nakrętek na złączkach, tak aby nie rozszczelnić już istniejących połączeń. Teraz chyba najlepiej w podkładzie muzycznym byłoby umieszczenie piosenki z filmu Mission Impossible. Jak na razie koniec męczarni, teraz możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda po lekkim ułożeniu i wyprostowaniu rurek. Powiem Wam, że zaskoczył mnie test ciśnienia. Po wpompowaniu powietrza do układu ciśnienie utrzymywało się przez 2 dni na tym samym poziomie i to jest chyba moje największe osiągnięcie. Wygląda na to, że rurki i złączki są dobrze ze sobą połączone i elementy układu także są szczelne. Teraz taka mała ciekawostka. Zakupiłem dodatkowy sensor temperatury z wyświetlaczem, który właśnie widzicie na filmie. Jak myślicie, do czego będę wykorzystywał ten dodatkowy sensor temperatury? Ogłaszam konkurs na kanale. Kto pierwszy odgadnie, do czego będę potrzebował dodatkowy sensor temperatury, niech napisze odpowiedź w komentarzu do tego filmu. Pierwsza osoba, która będzie znała odpowiedź, dostanie ode mnie nagrodę. Niedługo będę demontował z tego komputera 2 wentylatory 140 mm firmy Thermaltake, więc możemy się umówić, że to będzie właśnie nagroda za odgadnięcie mojej zagadki. Dodatkowym kryterium, aby wziąć udział w moim konkursie, niech będzie na przykład subskrypcja mojego kanału. Ok, to tyle jeśli chodzi o spontaniczny konkurs, a teraz czas na zalanie układu. Cały układ postanowiłem zalać innym płynem niż poprzednio. Zobaczymy, jak nowy płyn będzie zachowywał się w tym układzie, który zbudowany jest wyłącznie na elementach wykonanych z miedzi, mam tutaj na myśli chłodnicę, lub miedzi niklowanej jak blok wodny procesora. Nie chcę na razie mówić o tym, jaki płyn był poprzednio w moim układzie i jaki wlewam teraz, aby nikogo nie dyskredytować i nie reklamować. Na tą chwilę sam nie wiem, co było przyczyną pojawienia się osadu w układzie. Tak na marginesie, mój film nie jest reklamą żadnego z produktów. Wszystko, co można zobaczyć na moich filmach, kupiłem sam i od nikogo nic nie dostałem. Wracając do zalewania układu, cały proces będzie trwał chwilę. Po dolaniu płynu do rezerwuaru distro włączam na chwilę dodatkowy zasilacz, do którego podłączyłem tylko pompę rezerwuaru, tak aby rozprowadzić płyn po układzie. I proces ten będę powtarzał aż do momentu, gdy płyn powróci do distro plate, wypełniając cały układ.
W tym momencie płyn okrążył całą pętlę i ponownie wszedł do DistroPlate. Jak widzicie, jest bardzo dużo powietrza w całym układzie, dlatego za chwilę uzupełnię jeszcze płyn i rozpocznę proces odpowietrzenia całego układu. Przyspieszyłem nieco czas, aby można było zauważyć, jak wraz z uciekającym powietrzem z układu obniża się ilość płynu w rezerwuarze DistroPlate. Teraz czeka mnie przechylanie całej obudowy, tak aby powietrze, które zgromadziło się w górnych częściach układu, zostało wypchnięte do rezerwuaru. Jest to dość długi proces i czasami dość ciężki, bo obudowa komputera ze wszystkimi elementami waży parę kilogramów. Teraz widzicie, jak wygląda działający komputer bez karty graficznej z podświetleniem RGB w mojej nowej konfiguracji chłodzenia. Zbliżyliśmy się do końca mojego filmu. Za chwilę pokażę Wam, jak to się mówi, chyba zajawkę mojego nowego filmu, który już niebawem Wam pokażę. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, te stare i te nowe. Dziękuję za wszystkie komentarze, także za te trudne. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć! A i jakby co, to przypominam o aktualnym konkursie, o którym wspomniałem wcześniej. Tutaj na moich filmach widać te wentylatory, które będę demontował. Są to górne wentylatory na górnej części obudowy, 140 mm wentylatory firmy Thermaltake. Oczywiście z podświetleniem RGB. I pamiętajcie, że za chwilę moja zajawka.